Witam w kolejnym zimowym odcinku i dzisiaj zapraszam na rozkminę o zimowych oponach do roweru z kolcami. Z takich formalności jeszcze to teoretycznie polskie prawo zabrania poruszania się po drogach publicznych na oponach z kolcami, no ale ja nigdy nie słyszałem, żeby jakiś rowerzysta dostał mandat za jazdę zimą na takich oponach, więc raczej jest to martwy przepis, no ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Jak widać, ścieżki rowerowe zimą to drogi ostatniej kategorii i na takie warunki kolce na pewno się przydają. Może akurat nie na tą drogę, no bo tu jest śnieg, a nie lód. No ale często te ścieżki po prostu leżą obłogiem, aż nie roztopi się lód i śnieg. A skąd u mnie pomysł na opony z kolcami? W tamtym roku przy pierwszej jeździe zaliczyłem 2 gleby na eskerze na lodzie w lesie i powiedziałem sobie, że jeśli uda mi się znaleźć jakiś komplet opon zimowych, rowerowych w rozsądnej cenie, no to sobie zakupię na tą zimę i potestuję. Kolejną motywacją było to, że znam przynajmniej 2 osoby, które się połamały podczas zabawy na rowerze zimą, więc postanowiłem nie iść ich śladami i trochę się zabezpieczyć na te trudne warunki rowerowe. I tak przeszukiwałem OLX-a w poszukiwaniu opon z kolcami i akurat w Lesznie 18 km ode mnie padły mi w oko opony MTB 26 cali, 2,1 cala grubość, cały komplet przód tył za 50 zł ogarnąłem. Są to opony marki Suomi Tires. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałem, szczerze mówiąc, ale się okazuje, że jest to fińska marka produkująca opony w Finlandii. No i oni się specjalizują właśnie w oponach zimowych do rowerów. Dokładniej rzecz ujmując, jest to model Extreme. Z tego co kojarzę, on ma coś koło 400 kolców na opony. Także daje pełną kontrolę na lodzie i wyjeżdżonym śniegu. To jakie mamy plusy takich zimowych opon z kolcami? No oczywiście przyczepność na lodzie przede wszystkim, no bo na innych oponach takiej przyczepności nie będziemy mieli. Szersze opony no troszkę to polepszają w stosunku do tych cieńszych na pewno, no ale jeśli źle pojedziemy, za mocno skręcimy, no to na pewno możemy liczyć na upadek, uślizg. Też na wyślizganym śniegu na pewno takie opony się przydają, no bo raczej one się nie wgryzają na tyle, żeby po prostu zapewnić nam przyczepność.
Jeśli chodzi o minusy, no to na pewno jednym z poważniejszych minusów takich opon jest ich waga. No bo te kolce swoje ważą, no tak jak ja tu mam na oponę 400 kolce, to niech jeden waży powiedzmy grama nawet tylko, no to już mamy 400 gram do góry. Oczywiście za tym idą też opory toczenia, trudniej, ciężej się jeździ na takich oponach. Na suchym asfalcie jest dłuższa droga hamowania, no bo po prostu te kolce są śliskie, nie są tak przyczepne jak guma na zwykłym asfalcie. No i na pewno jest to też dodatkowy koszt, no bo taka podstawowa opona z małą ilością kolcy nowa kosztuje około 150 zł, no a te MTB z dużą ilością kolcy to potrafią dochodzić do 300-400 zł. Na pewno minusem jest też to, że te opony są mega głośne na asfalcie, co Wam pokażę za chwilę na przebitce. Czyli jak widać, tych minusów opon zimowych jest zdecydowanie więcej niż plusów, no ale przed zakupem takich opon trzeba sobie zadać jedno zasadnicze pytanie: jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze? No bo jeśli nam zależy na tym, żeby podczas zimowych wyjazdów mieć w pełni kontrolę nad rowerem, no w różnych warunkach, jakie tu panują podczas tej pory roku, no to myślę, że te minusy nie mają żadnego znaczenia. Kolejną sprawą jest to, żeby rozważyć, ile się będzie jeździło w takich zimowych warunkach w ciągu roku. No bo myślę, że w większości obszarów w Polsce takiej zimy, gdzie takie opony się nadają, no to jest nie więcej niż miesiąc, może półtora przy ostatnich warunkach. Więc też pytanie, czy opłaca się mieć taki komplet opon. Takie opony na pewno przydadzą się osobom, które dojeżdżają rowerem do pracy niezależnie od warunków, czy to zima, lato, jesień. No bo nigdy nie wiadomo, kiedy ta gołoleć będzie, śnieg. To może jeszcze troszkę o typach opon. Mamy takie dwa główne rodzaje tych opon z kolcami. Takie opony podstawowe, które mają dwa rzędy kolcy, czyli jest ich około 200 na oponę. No i to są takie opony gravelowo-przełajowo-miejskie. No one są lżejsze na pewno od tych drugich, które mają 4 rzędy kolcy. Są to już takie typowo MTB rozwiązania, one mają około 400 kolcy. Z tego co zauważyłem, w Polsce dominują raczej rozwiązania od Schwalbe i takim najprostszym rozwiązaniem jest Schwalbe Winter. Jest to opona gravelowo-przełajowa z najmniejszą ilością kolcy i ona jest też najwęższa, tam chyba 30 mm, 35. Później jest Schwalbe Marathon Winter Plus. Marathon no to jest oczywiście klasyka turystyki rowerowej, niezawodna opona używana przez wielu świetnych podróżników. Ona jest w szerszych rozmiarach, bodajże do 40-45, nie pamiętam czy jest 50, jeszcze napiszę w postprodukcji. No a taka już hardkorowa opona od Schwalbe, no to jest Ice Spiker Pro. No to już jest typowa opona MTB, która ma właśnie te 400 kilka kolcy. No i przedział cenowy, tak jak już chyba wcześniej mówiłem, to jest od około 150 do nawet tam 400 zł za opony. Jeszcze z takich ciekawostek, niektórzy producenci zalecają też dotarcie tych kolcy w oponach na odległości około 50 km, żeby to zrobić na asfalcie. No i druga ciekawostka jest taka, że no te kolce czasami wypadają. No ja tak miałem w swojej oponie.
w swoich oponach, które zakupiłem, ale jest możliwość zakupienia osobno kolcy i specjalnego narzędzia, które pozwala je uzupełniać. Takie rozwiązanie nie jest jakoś super drogie, z narzędziem wychodzi to 70 zł, a same kolce tam z 20-30 zł można, widziałem, na Allegro znaleźć. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o temat zimowych opon z kolcami do roweru. Ja jestem zadowolony z tego rozwiązania, bo ja jestem rowerowym świrem trochę i lubię jeździć w różnych ciężkich warunkach. No ale tak jak mówię, jeśli ktoś jest w stanie sobie po prostu odpuścić czasami na kilka tygodni jazdy na rowerze, albo po prostu trzymać się bardziej odśnieżonych szos, no to takie opony nie są raczej potrzebne. No a zresztą jeździłem chyba 2 czy 3 sezony bez tych opon. Czasami zdarzają się gleby, no ale to też nie miałem ich jakoś nie wiadomo ile. Uślizgi częściej na pewno, ale takich gleb konkretnych no to miałem może, nie wiem, z 3-4 na 2 sezony, więc to też nie ma tragedii. No ale to też, tak jak mówię, te plusy, ten plus w sumie jeden, czyli kontroli nad rowerem, neguje wszystkie minusy, jeśli nam bardzo zależy na bezpieczeństwie podczas jazdy zimą. A wy, czy stosujecie opony z kolcami w swoich rowerach? Dajcie znać w komentarzach, czy może po prostu wolicie odpuścić i jeździcie w takich warunkach na trenażerze albo na odśnieżonych szosach, szukacie po prostu miejsc, gdzie nie można sobie nabić guza na tradycyjnych oponach. Także to na tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.